Witajcie kochani, przed nami listopad i dzisiaj zanurkujemy w numerologiczne energie, które przyniesie ten miesiąc, a także sprawdzimy, jakie przesłanie niosą karty dla poszczególnych liczb numerologicznych. Jeśli jesteście nowi na tym kanale, ja zresztą też jestem, mam na imię Dora, jestem mentorem rozwoju duchowego, numerologiem, autorką warsztatów, e-booków i artykułów o tematyce rozwoju duchowego i razem z moją przyjaciółką Sarą, która jest astrologiem i mentorem, tworzę przestrzeń moonsister.pl, która wspiera i uczy Was na drodze rozwoju duchowego, zmiany myślenia i manifestacji lepszego, szczęśliwszego życia. Jeśli te tematy z Wami rezonują, to zostawcie suba, kciuk w górę i oglądajcie nas regularnie. Dzisiaj będziemy mówić o energii, której wszyscy będziemy podlegać w listopadzie. Jest to predykcja ogólna, ale że nie ma przypadków we wszechświecie, to wierzę w to, że skoro tutaj trafiłaś, piękna duszo, to masz ode mnie coś usłyszeć. Przytul cokolwiek z Tobą rezonuje, a resztę zapomnij i zostaw za sobą. Za chwilę będziemy mieć za sobą ciężki miesiąc o trudnej, wymagającej wibracji 9 i w dodatku 2 zaćmienia, które również nie były bez wpływu na nasze życie. Możemy czuć się nieco przytłoczeni, można powiedzieć, emocjonalnym rollercoasterem, który oddziaływał na nas w październiku i będzie nam potrzebny z jednej strony odpoczynek i regeneracja, ale z drugiej strony tempo tego miesiąca, tempo listopada nie będzie temu sprzyjać. Tadam! Badajmy najpierw, o czym mówi kalendarzowa wibracja miesiąca. Listopad jest zawsze szczególnym miesiącem, ponieważ przyświeca mu mistrzowska wibracja 11, a w numerologii liczba 11 reprezentuje moc, wizję, intuicję, objawienie, geniusz. 11 związana jest też z boskością i z boskimi, duchowymi przebudzeniami. Reprezentuje również całkowite zestrojenie się z naszą prawdziwą i najwyższą jaźnią. Także tak jak widzicie, ten miesiąc ma nam ogrom do zaoferowania, jeżeli tylko rozwijamy się duchowo. Przypomina nam, że chociaż każdy z nas jest oddzielną jednostką, która wiedzie swoje własne życie osobiste, to tak naprawdę wszyscy jesteśmy połączeni i stanowimy część uniwersalnej, takiej większej całości. Widać to w liczbie 1, powtórzonej dwukrotnie, tak, 11, i fakcie, że gdy cyfry 1 plus 1 dodamy do siebie, otrzymujemy 2. Jesteśmy jednym, ale chociaż wszyscy mamy swoje ścieżki, to jesteśmy ożywioną świadomością i tą ziemską podróż po ziemi odbywamy razem. Warto w tym miesiącu popatrzeć na drugiego człowieka jak na swojego brata, swoją siostrę, a niekoniecznie wroga lub obcego. Ten miesiąc pokazuje nam, że każdy człowiek na naszej drodze to jest po prostu lustro dla nas samych. Jeśli ktoś w nas coś wyzwala, jeśli jest triggerem dla naszych emocji, to jest nasza lekcja do przepracowania. Wszystko, co cię denerwuje i każdy, kto cię denerwuje, uczy cię cierpliwości. Każdy, kto cię porzuca, uczy cię stanąć na własnych nogach. Wszystko i każdy, kogo nie możesz kontrolować, uczy cię odpuszczania. W ten sposób na to patrzymy. 11 zawiera także w sobie energię dwójki, a dwójka to delikatna, kobieca energia, energia yin, emocjonalna, podatna na zranienia, intuicyjna, tajemnicza, taka księżycowa. Pokazuje nam, że powinniśmy zwrócić uwagę na nasze emocje i zaopiekować się nimi. Osoby chorujące na zespoły lękowe czy choroby psychosomatyczne mogą czuć w tym miesiącu pogorszenie nastroju i mówię o tym po to, byście nie ignorowali ewentualnych zmian w swoim samopoczuciu i w porę udali się do specjalisty po pomoc. 11 to także liczba związana z wyższymi światami. Nawet sama liczba 11 wygląda jak 2 filary lub portal i faktycznie ten miesiąc otwiera przed nami portal między światem materialnym a innym wymiarem. Przez cały listopad możemy uzyskać dostęp do wyższych wibracji i boskich sfer z taką większą łatwością. Możemy osiągnąć to poprzez medytację, spędzanie czasu na łonie natury, prowadzenie dziennika, skupianie się na wdzięczności. To są doskonałe praktyki na ten miesiąc. Powiedzieliśmy sobie, że listopad to 11 miesiąc kalendarzowy, ale przyjrzyjmy się, jakiej energii będziemy wszyscy podlegać w oparciu o wibrację uniwersalną miesiąca, jakim jest listopad. Żeby obliczyć tą energię, musimy wziąć pod uwagę to, że wraz z wrześniowym nowiem, czyli dnia 15 września w tym roku, weszliśmy już w nowy rok i numerologicznie jesteśmy już po Sylwestrze. Zaczyna na nas oddziaływać energia roku 2024. Jeszcze tak niepewnie, ta energia dopiero się przebudza i miesza się jeszcze z energią z roku 2023 po to, żeby wraz ze zmianą kalendarzy 1 stycznia ugruntować się na dobre. No dobrze, mam nadzieję, że nadążacie, bo teleportowaliśmy się właśnie do kolejnego roku, ale skoro jesteśmy już w tym roku 2024, to obliczając uniwersalną wibrację miesiąca, dodajemy sumę cyfr składających się na ten rok i na wibrację miesiąca kalendarzowego. Czyli w przypadku listopada 2024 będzie to 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 4. 0 pomijamy. Dostajemy wynik dwucyfrowy, jest to 10 i dalej go redukujemy. 1 plus 0 to jest 1, czyli w listopadzie oddziałuje na nas energia jedynki z podliczby 10. Mam nadzieję, że to nie było zbyt skomplikowane.
Jedynka spod liczby 10 to energia Feniksa odradzającego się z popiołów. Zobaczcie, ta energia jest globalna i patrząc nawet na to nasze własne podwórko, jesteśmy tego świadkami w naszej polskiej polityce. To jest pora na budowanie nowych struktur na zgliszczach starego nieporządku. To pora na transformację, na zmiany, na budowanie podwalin pod kolejne miesiące. Zeszły miesiąc czyścił wszystko to, co nam nie służy lub wszystko, co spełniło już swoje zadanie w naszym życiu i miało odejść. Czy coś w waszym życiu odeszło? Mogło to być coś z planu fizycznego, na przykład ktoś z waszego życia, jakaś rzecz, jakiś przedmiot, albo jakieś przekonanie, które porzuciliście. Pobadajcie. Te porządki były nam potrzebne po to, byśmy w tym miesiącu mogli ruszyć z czystą kartą do przodu. I ten okres przyniesie zupełnie inną perspektywę i silniejszą wiarę w siebie, pod warunkiem, że będziemy potrafili uciszyć wewnętrznego sabotażystę, który w tym miesiącu może mieć taki donośny głos i który chce, byśmy tkwili w miejscu z pozoru bezpiecznym. Dlaczego z pozoru? No bo przewidywalnym, ale niekoniecznie dla nas dobrym. A teraz dobra i zła wiadomość jednocześnie. Listopad będzie sprzyjał szybszej i łatwiejszej manifestacji. Ale pamiętajmy, że energia podąża za uwagą i starajmy się utrzymać czysty, wspierający mindset, by przyciągać do życia to, czego pragniemy, a nie to, czego nie chcemy. Pamiętajmy, że martwienie się i myślenie o potencjalnych zagrożeniach to tak naprawdę nic innego jak modlitwa o to, czego w życiu nie chcemy. Jeśli listopad sprzyja szybszej manifestacji, naprawdę zależy nam na tym, żeby mieć w głowie same pozytywy. Przecież nie chcemy, by w naszym życiu pojawiało się to, czego się boimy, tak? Jeśli macie plany, jeśli macie marzenia, na które brakowało wam pewności siebie, odwagi, to jest to moment, by o nie zawalczyć. One same się nie zrealizują i energia miesiąca mówi, że wymagają twojego udziału, twojej aktywności. I w tym miesiącu, dzięki jedynce, towarzyszyć nam może silniejsza wytrwałość w dążeniu do celu, zarówno tych celów fizycznych, jak i duchowych i też zawodowych oczywiście. To moment na to, by wdrożyć też postanowienia w życie. Jeśli od dłuższego czasu planujecie przejść na dietę, zacząć ćwiczyć, odpalić kanał na YouTubie, tak jak my, założyć swoją firmę albo wdrożyć cokolwiek, co ma być takim przedsięwzięciem długofalowym, trwałym i poważnym, to jest to dobry moment, by to odpalić, nadać temu start, zainicjować. Ale uwaga, warto sprawdzić, czy ten nowy start rezonuje z waszymi predykcjami indywidualnymi. To jest czytanie ogólne, a jeśli planujecie naprawdę coś dużego i chcecie mieć 100% pewności, że to jest dobry czas, to zachęcam was do zapoznania się z alchemią roku 2024, czyli predykcją na nowy rok numerologiczny, przygotowaną specjalnie dla każdej liczby numerologicznej i workbooka do pracy z energią miesięcy, w którym możecie zaplanować najważniejsze decyzje i wydarzenia w swoim życiu przy wsparciu numerologicznych energii. Zostawię wam linki na dole. Wracamy do nowego miesiąca. Listopad daje nam silne połączenie z czystym źródłem. Co to znaczy? Po pierwsze, łatwiejsze połączenie w medytacji z naszymi przewodnikami duchowymi, z naszymi przodkami. Mamy święto zmarłych przy okazji, więc to jest w ogóle taki moment, kiedy ta granica pomiędzy światem ziemskim a tym światem wyższych wymiarów jest bardzo cienka. Mamy połączenie z naszymi aniołami, stróżami. Mamy połączenie ze źródłem, z Bogiem, jak zwał, tak zwał, bez względu na waszą wiarę. Łatwiejsze wchodzenie w stany, które angażują podświadomość, na przykład regresingi, sesje hipnotyczne, wizualizacje. Łatwiejsze też dotarcie do swojej duszy. Jej głos jest bardziej doniosły niż w innych miesiącach. Ale ma to też swoją tą negatywną stronę, że te odmienne stany świadomości mogą też powodować u nas taki kocioł w głowie, można powiedzieć. Ogrom snów, natłok myśli przed snem, jakieś takie poczucie wewnętrznego niepokoju, rozdygotania emocjonalnego. I jeżeli już to wiesz, możesz zdecydować, co chcesz z tym zrobić. Czy poddać się temu, czy przeciwdziałać. Nic nie robić, czy zacząć dbać o balans, o wyciszenie, o relaks i równowagę między czasem na pracę a odpoczynek. Także zachęcam tutaj do weryfikacji właśnie swoich priorytetów. Listopad będzie sprzyjał zwiększonej intuicji i jasności osądów. Będziesz mieć w sobie większą odwagę, aby być autentycznym, żyć w zgodzie z własnym ja, z własnym wnętrzem. I ta wibracja chce, byśmy pamiętali, że wszystkie odpowiedzi tkwią w nas i zachęca jednocześnie do takiego głębokiego nurkowania w naszą podświadomość. Mimo że jedynka to wibracja osadzona w materii,
ta 11, która jest w miesiącu kalendarzowym, wibracją miesiąca kalendarzowego, będzie nadawać tej 1 z 10 taki duchowy pierwiastek. Patrząc na te wszystkie wibracje, które w tym miesiącu oddziałują, a ja to lubię bardzo patrzeć szeroko i badać właśnie tak szeroko, mogę powiedzieć, że czuję, że te silniejsze emocje, które będziemy odczuwać na planie, będziemy odczuwać w tym miesiącu, będą dotyczyły planu naszej tożsamości. Pewne sytuacje, pewne wydarzenia, ludzie będą triggerem do tego, byśmy zmierzyli się z wewnętrznym krytykiem, który mówi do nas głosem pozbawionym miłości. Nie jesteś wystarczająco dobra. Nie dasz rady. Nie dasz rady. Jesteś za stara, za głupia i tak dalej. Jak tylko usłyszymy ten głos w głowie, to natychmiast podejmujemy z nim dialog. A co jeśli okaże się, że jestem wystarczająco dobra? Jeśli właśnie dam radę? Jeśli wiek nie ma żadnego znaczenia? Ze względu na tempo tego miesiąca, które będzie wymagające, wysokie, bo 1 jest taka w pędzie cały czas, ona za czymś goni non-stop, to warto nie brać w tym czasie zbyt wielu obowiązków na siebie, dlatego że możemy poczuć takie ogromne przeciążenie. I mimo tego, że ten miesiąc będzie miał dla nas nowe okazje, nowe możliwości, nowych ludzi postawi na naszej drodze i da nam nowe pomysły, mimo tego, że obdarzy nas taką mocą, która spowoduje, że będziemy chcieli nieustannie za czymś gonić, to pamiętajmy, że 2, która też wpływa na ten miesiąc, w niewielkim stopniu, ale jednak będzie nas powstrzymywać, byśmy potrafili odszukać zdrowy balans. Ten zdrowy balans musimy odszukać na poziomie ducha i materii, na poziomie pracy i życia osobistego, na poziomie życia rodzinnego i obowiązków, na poziomie mentalu i emocji, ale także w związku, w relacjach. W życiu uczuciowym możemy albo spotkać miłość życia, jest to możliwe w tym miesiącu, albo odnowić uczucie z obecnym partnerem, albo jeżeli energia ta u nas będzie się objawiać w cieniu, możemy otrzeć się o kryzys. To jest oczywiście w dużej mierze zależne od naszych osobistych wibracji, więc tutaj to nie jest reguła. I znowu, jeżeli chcecie wiedzieć, czy to jest do Was, jeżeli Was to w jakiś sposób przestraszyło, mam nadzieję, że nie, bo my nie po to tutaj jesteśmy, to odsyłam do workbooka dla każdej liczby numerologicznej. Kryzys czy rozłam może też dotyczyć relacji biznesowej. 11 lubi łączyć, ale gdy są poważne różnice pomiędzy nami, pomiędzy partnerami, to może też podzielić. I znowu, to, co będzie się działo w polityce polskiej, jest tego doskonałym przykładem. Koalicja, wspólne decyzje, to jest taki czas, który bardzo będzie sprzyjał rozmowom z poszanowaniem drugiej strony, ugodom, negocjacjom, kompromisom, co dobrze wróży, ale z drugiej strony też pogłębi już istniejące bariery. W tym miesiącu wielu z Was może doznać konfliktu z męskim autorytetem, albo raczej z autorytetem w energii męskiej. Może mieć na pieńku z jakimś mężczyzną, osobą starszą lub bardziej doświadczoną od nas, albo taką, która ma wyższe stanowisko w hierarchii społecznej albo w hierarchii firmowej. Radą na ewentualny taki konflikt jest, tak jak wspominałam, ugoda, staranie się polubownie załatwić sprawę, kompromis, ale z zachowaniem swojej autonomii, bez przyjmowania roli ofiary. W zeszłym miesiącu powiedziałam, jak jeszcze nie miałyśmy YouTube'a, ale mówiłam o tym na naszym Instagramie, że to koniec starego ładu, po to, by kolejny miesiąc przyniósł miejsce na nowe, więc będziemy świadkami narodzenia się tego Feniksa z popiołów na arenie globalnej, ale także my również możemy w tym miesiącu odrodzić się w jakimś obszarze na nowo. Zastanówmy się, gdzie najbardziej tego potrzebujemy i pokierujmy świadomie swoim życiem, swoimi decyzjami, energią, by to wesprzeć, bo samo się nie zrobi. Czasami jest tak, że myślimy, że numerologia za nas coś załatwi, albo że wystarczy, że przeczytamy horoskop i to już znaczy, że to do nas samo przyjdzie. Nie. My mówimy tylko i wyłącznie o pewnych potencjałach, o pewnych tendencjach, ale to, czy my chcemy z tych tendencji, z tych energii wspierających albo utrudniających zrezygnować, albo pójść zgodnie z nimi, to już zależy od naszej wolnej woli. Więc zastanówcie się, bo być może pora zmienić pracę, może pora wyprowadzić się za granicę lub całkowicie zmienić swój wygląd. Czas podjąć ważne decyzje dotyczące naszej tożsamości między innymi i stać się świadomym kreatorem naszego życia. W tym miesiącu powinniśmy uważać na górne części ciała, szczególnie na głowę, ten obszar właśnie związany z głową, z szyją, ale też z płucami. Zachęcam do zakładania kasku, jeżeli jest takie wskazanie, ale też dbania o odporność. Koniecznie pracujemy w tym miesiącu nad odpornością, ponieważ nasze płuca, nasze górne drogi oddechowe mogą w łatwy sposób tutaj być
mieć wyzwania po prostu, tak? Także uważamy na choroby przenoszone drogą kropelkową. No dobrze. Teraz sprawdzimy, jakie przesłanie dla poszczególnych wibracji numerologicznych mają karty. Ja w ogóle bardzo lubię korzystać z różnych narzędzi w swojej pracy, ponieważ dają one dodatkowe wglądy, więc to, o czym Wam mówię, jest nie tylko i wyłącznie kwestią numerologii, ale mam też swoje różne inne metody, które pozwalają na to, żeby te wglądy były bardziej dokładne. Kiedy pracuję z kartami, to jest tak, jakby otwierały się pewne drzwi do dodatkowych informacji, które dosłownie przepływają przeze mnie jak przez kanał do odbiorcy. Jeśli nie wiesz, jaką jesteś liczbą numerologiczną, to ja to zaraz wytłumaczę, jak to obliczyć, ale jeżeli wiesz, możesz od razu przeskoczyć to tłumaczenie do swojego czytania. By obliczyć, jaka jest Twoja główna wibracja numerologiczna, jaką jesteś drogą życia, wystarczy, że rozpiszesz swoją datę urodzenia, dzień, miesiąc i rok i zsumujesz kolejno cyfry składające się na tą datę do otrzymania wyniku dwucyfrowego. I to jest tak zwana podliczba. Następnie dalej sumujesz ten wynik dwucyfrowy, aż otrzymasz liczbę pojedynczą. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy po zsumowaniu daty otrzymasz w podliczbie, czyli w tym wyniku dwucyfrowym, wynik 11, 22, 33 lub 44. To w takiej sytuacji nie redukujesz dalej tych liczb, bo jesteś wibracją mistrzowską, a ja dla tych wibracji również wyciągnę kartę z przesłaniem. Teraz chciałabym Was zaprosić na małe czytanie dla każdej wibracji numerologicznej. Proces przygotowania do czytania jest dla mnie procesem poważnym i niezwykle mistycznym, który lubię wykonywać w bezpiecznej atmosferze i w poczuciu intymności. Jestem właśnie po oczyszczaniu siebie, po oczyszczaniu przestrzeni, przygotowaniu przestrzeni, oczyszczeniu kart i krótkiej medytacji z talią. Za chwilkę będziemy badać, co karty chcą Wam przekazać na kolejny miesiąc. No dobrze, jesteśmy już gotowi. Zobaczymy, co karty chcą powiedzieć numerologicznym jedynkom. O proszę. Mam nadzieję, że to widać dobrze. To jest karta odrodzenia. I ta karta wskazuje czas poważnej przemiany i transformacji, która doprowadzi do znacznego rozwoju osobistego. Listopad to jest taki czas, w którym masz możliwość dostosowania się do swojego wyższego ja i wyższego planu, który Tobą kieruje. Mam dla Was radę jedyneczki, byście wzniosły się ponad wszystkie myśli i zachowania, które są oparte na ego, ponieważ kluczem do sukcesu w tym miesiącu jest pokora i autentyczność, czyli życie w zgodzie ze sobą. Takie poczucie, że nie muszę nikogo udawać, przyjmować żadnej roli. Ta karta zachęca Was, jedyneczki, abyście zaufały i uwierzyły, że czeka na Was magiczna przyszłość, ale najpierw musicie puścić to, co stare, aby doświadczyć nowego. Pytanie. Co trzymasz? Czego nie chcesz puścić? Czego boisz się puścić? Albo co chciałabyś uwolnić, ale boisz się, że razem z tym stracisz część swojej tożsamości? To są takie pytania, które powinniście sobie zadać. I to trzyma nas w miejscu. To, co trzymamy i nie pozwala ruszyć do przodu. Mam nadzieję, że jedyneczki wiedzą już, o co chodzi. Chciałabym też zwrócić uwagę przy tej karcie na kryzysy w związku. Nie jest to oczywiście w żaden sposób wyryte na kamieniu, absolutnie. Natomiast jeżeli będzie jakaś taka scysja, jeżeli będzie jakaś kłótnia, jeżeli coś się zadzieje z partnerem, to ważne jest to, żebyście nie zamykali się ze swoimi emocjami, żebyście potrafili otworzyć się z emocjami, nawet jeżeli nie jest to dla Was łatwe. Nie izolujcie się tutaj od partnera, ponieważ może to właśnie spowodować większy kryzys w związku. No dobra, zobaczymy, co karty mają dla dwójeczek. O, proszę. Mam nadzieję, że to widać. To jest dopełnienie karmiczne. I to jest taka karta, która ma tą samą wibrację, dziesiątka, jak miesiąc. Miesiąc listopad, miesiąc uniwersalny, tak? 1 z 10. Ta karta wskazuje koniec pewnej lekcji lub cyklu karmicznego, w którym spłacasz jakiś kontrakt lub dług ze swojej przeszłości. I to może być niedaleka przeszłość, ale też przeszłość z poprzedniego wcielenia. Więc może to się odnosić do jakiejś trudnej sytuacji, którą pokonałeś w swoim życiu lub do jakiegoś niepokojącego doświadczenia z daną osobą z przeszłości, które to doświadczenie wymagało dużego wysiłku lub wiązało się z bólem fizycznym lub duchowym. Czy coś takiego się u Was zadziało? Cokolwiek się nie wydarzyło, jest to miesiąc ważny, ponieważ ten miesiąc ma właśnie przetransformować ten ból w światło. Podejdźcie do tego procesu z poczuciem, że jest tak, jak być powinno. I pamiętajcie, że to również może dotyczyć poprzedniego wcielenia, także to nie musi być takie wcale oczywiste.
Karta ta reprezentuje także koło fortuny, w którym wszystko, co wznosi się, także musi opaść w pewnym momencie, więc karta ta mówi o tym, żeby potrafić przystosować się do wzlotów i upadków. Przypomina, że tak wygląda życie, że po każdym dniu przychodzi noc i po każdej burzy słońce. Także cieszymy się, kiedy jest dobrze i nie martwimy się, kiedy jest źle. Zachowujemy optymizm. Ok, zobaczymy, co dla trójeczek mamy. Karta dumy. Karta dumy i to jest karta, która pokazuje, że sytuacja, z którą musisz się uporać w najbliższym czasie, wymaga schowania dumy do kieszeni. Jeśli chcesz wieść takie życie szczęśliwe, harmonijne, pora porzucić potrzebę posiadania racji, ale także nauczyć się odpuszczania kontroli. To może być trudne, ponieważ jest tu karta karmy władzy, 19, ale wskazuje ona również na to, że możesz mieć zapędy narzucania komuś swojego punktu widzenia. Ta karta mówi, uwaga, hamuj, hamuj. Także jeśli zostaniesz postawiony w listopadzie w takiej sytuacji konfliktowej, to nie unoś się dumą, a kieruj się raczej pokorą i staraj się pójść na kompromis. Czasami ta karta też wskazuje na to, że na złość komuś odmrażamy sobie uszy przez dumę i przez upór. Nie róbmy tego, bo nikogo tym nie karzemy, tylko nas. Więc ta karta chce, abyśmy pamiętali o konsekwencjach swojej dumy. Może być tak, że w wyniku swojego uporu zostaniemy sami jak palec. Musimy o tym pamiętać. Co ważnego dla czwórek numerologicznych na ten miesiąc? Karta 44. Karta Ziemi, środowiska, tutaj tak nazwana na tej talii, ale ją czuję zupełnie inaczej. Jest to taka karta, która jest bardzo mocno osadzona w materii. No właśnie i zobaczcie, czwórka numerologiczna i karta 44. Nie dość, że czwórka to karta z 2 czwórkami. 44 jest bardzo potężnym symbolem siły, stabilności i duchowego wzrostu. Listopad to jest czas dla Was na skupienie się na materii i na budowaniu zasobów na planie fizycznym. Może być dużo pracy, ale praca ta przyniesie na pewno owocne plony. Muszę się napić, słuchajcie, bo za dużo. Przepraszam, ale musiałam na chwilkę przestać, ponieważ za nie mówiłam. Musiałam zrobić sobie krótką przerwę. Ta karta zachęca nas do tego, by być konsekwentnym, odpowiedzialnym i skupiać się na manifestacji. To jest ogromna moc manifestacji. Można powiedzieć, że to, na co zdecydujemy się zainwestować swoją energię, energia to pamiętajmy czas i pieniądze między innymi, ma szansę na duży sukces. Czy do tej pory czułeś jakieś opory, czy czułaś jakieś opory przed jakimś krokiem w obawie, czy się uda? To jest właśnie moment, żeby ten krok zrobić. Ten czas będzie pracowity. Możesz poczuć takie uziemienie przez nadmiar obowiązków, tak? Jakby dociążało cię do ziemi po prostu to, co masz na barkach, ale może to też być jakaś choroba uziemiająca, typu grypa czy cokolwiek innego, co nakaże nam zostać w domu, ale lepiej po prostu dbać o uziemianie samoistnie, czyli medytować, wizualizować, pracować z ziemią, przygotowywać ogród do zimy po to, żeby wszechświat nie zadecydował za nas i nas nie uziemił w inny sposób. I w tym miesiącu też powinniśmy szczególnie zadbać o planetę. Recycling, upcycling, może trzeba będzie przerzucić się na bardziej ekologiczne rozwiązania, zmienić sposób zakupów na bardziej zdrowe dla nas i dla planety. Tutaj trzeba zweryfikować swoje przyzwyczajenia. Uwaga też przy tej wibracji, przy tej karcie, czytajcie wszystkie dokumenty, które podpisujecie bardzo dokładnie, szczególnie tam, gdzie jest najmniejszy druczek. To teraz piąteczki numerologiczne. Proszę bardzo, dla Was karta manifestacji. Piękna karta, podobna do karty poprzedniej. Ona pokazuje, że potrzeba tutaj pracy nad mindsetem. Tutaj jest coś u Was, co wymaga zmiany i co jest konieczne, żeby osiągnąć cel. Tylko i wyłącznie wspierający mindset pomaga nam dojść do celu. Więc zastanówcie się, piąteczki, czy jeśli chodzi o kwestie materialne, dialog wewnętrzny, który prowadzicie, jest wspierający. Być może mówicie do siebie, trzeba ciężko pracować, by zarobić duże pieniądze. I w związku z tym pracujecie ciężko, a nie z lekkością. Być może wierzycie, że pieniądze na drzewach nie rosną. Nie rosną? W ten sposób sami sabotujecie możliwość bycia w tym przepływie, w obfitości. Mindset to słowo klucz dla Was, dlatego starajcie się wyłapywać wszystkie sabotujące komentarze z Waszego umysłu, niewspierające przekonania. Róbcie rytuały przyciągające, ponieważ tutaj jest cały czas właśnie ta energia manifestacji, więc jeżeli czegoś chcecie, czegoś pragniecie, nadajcie temu i taki duchowy pierwiastek, ale też oczywiście namacalny kształt, po prostu weźcie się za to wreszcie. Zainwestujcie w coś, jeżeli macie wolną gotówkę, ponieważ jest to dobry moment na to. Jeżeli nosicie się z zamiarem kupna czegoś, to też może być to dobry moment, pod warunkiem, że jest to przemyślana, a nie impulsywna decyzja.
Jest to też dobry czas na sprawy administracyjne, na sprawy prawne. Jeżeli jest coś do załatwienia w sądzie, z prawnikiem, w jakimś organie administracyjnym, urzędowym, to jest to dobry na to czas. Zobaczymy, jaka karta jest dla szósteczek numerologicznych. Słuchajcie, świetna karta, która bardzo rezonuje z waszą naturą. Jest to karta kreatywności i kochani, jest talent, jest pasja, jest jakieś hobby, które doprasza się o uwagę. Być może nie doceniacie czegoś, a być może zapomnieliście o czymś, co bardzo lubiliście robić. Ta karta wskazuje na potrzebę ponownego połączenia się ze swoją twórczą stroną. Co jest twoim talentem? Co jest takiego, albo co było w twoim życiu, że kiedy to robisz, to czas całkowicie znika. Jesteś tylko ty i ten proces twórczy. Twoja dusza teraz tego potrzebuje. Bez względu na to, czy jest to gotowanie, malowanie obrazów, czy gra na trąbce albo szydełkowanie. W tym miesiącu czas zanurzyć się w kreatywnym przedsięwzięciu. Ponieważ to przedsięwzięcie pomoże wam na nowo odkryć radość życia. Trójka to jest radość życia, magię życia i spojrzeć na świat oczami dziecka. Co to będzie, kochani? Macie już coś w głowie? No dobra, siódemki numerologiczne. Bardzo fajnie te karty rezonują z waszymi naturalnymi potencjałami, ponieważ jest to karta intuicji. To są energie, które są wam bardzo bliskie. Ta karta chce, byśmy posłuchali intuicji i tego, co mówi nam serce. Będzie jakaś sprawa, jakaś kwestia wymagająca podjęcia decyzji i tu jest wyraźne wskazanie, by tę decyzję podjąć zgodnie z głosem duszy. Wy jesteście świetnymi wibracjami, które potrafią łączyć to takie analityczne myślenie, racjonalne, logiczne, z tym właśnie intuicyjnym. No nie ma lepszej wibracji niż wy, żeby to połączyć, także słuchajcie swojej duszy, ponieważ intuicja to wasz kompas na obecny miesiąc. I ta karta mówi też, żebyście szanowali swoją wrażliwość i przedkładali swoje takie przeczucia ponad praktyczność i logikę w tym miesiącu. Słuchajcie się w sygnały płynące z ciała i działajcie zgodnie z nimi. Jeśli na myśl o czymś kulisz się i spinasz, na przykład na myśl o wyborze drogi A, to nie jest to droga dla ciebie. Jeśli na myśl o drodze B, twoja klatka się otwiera, czujesz dreszczyk ekscytacji, nawet jeżeli to jest trochę taki niekomfortowy, bo musisz przecież porzucić swoje stare schematy, to jest twój kierunek. Siódemeczki, możecie mieć też spadek w emocjach. Jeżeli takiego doznacie, to pozwólcie sobie na niewielką izolację od ludzi, ale nie całkowitą. W każdym razie miejcie ten czas, tą przestrzeń, żeby przyjrzeć się swoim emocjom z taką łagodnością, z miłością, z ukochaniem. Wam jest potrzebny teraz spokój i odosobnienie, by móc zrozumieć pewne emocje, by móc je przepracować i uwolnić. Ósemeczki numerologiczne. Dobrze mówię? Tak. Chyba tak. Karta, na którą na pewno czekacie. Bardzo pozytywna, ponieważ przed wami jest szczęśliwe zakończenie. Co w waszym życiu ma się zakończyć? Na jaki koniec czekacie? Może jakiś projekt? Może związek? Może sprawa w sądzie? No na co czekacie? Spodziewajcie się dobrych wiadomości w każdym razie, ponieważ ta karta służy jako potwierdzenie, że bardzo szczęśliwe zakończenie jest tuż za rogiem. I nawet jeżeli w tej chwili wydaje się to niedorzeczne i niemożliwe, to korzystny wynik czeka na was i jest w waszym zasięgu. Ale jest warunek. Warunek jest taki, że skupiamy swoje myśli na tym, czego chcemy, a nie na tym, czego się boimy. Jeżeli patrzymy w przyszłość z poziomu lęku, to rezonujemy z lękiem, a nie ze spokojem. Jeżeli pragniemy szczęścia i spokoju, to powinniśmy rezonować z nimi, czyli porzucić lęk i z zaufaniem poddać się biegowi wydarzeń, bez próby stworzenia scenariusza, który wcale i tak nie musi się zrealizować, tak? Bez włączania tutaj jakichś tunelowych rozwiązań. Warto też w tym miesiącu porzucić logikę i rozsądek, tylko spojrzeć na swoje życie, jakby nie istniały żadne bariery. Jakbyś miał cały czas na świecie i wszystkie pieniądze świata, co by się wtedy działo? Jakby twoje życie wyglądało? Jaką decyzję byś podjął? Bo wtedy twoja głowa się otwiera na inny sposób myślenia i zobaczysz nową perspektywę w tym miesiącu. Numerologiczne dziewiątki. Dla was jest karta przygody. I znowu zobaczcie, jak ta karta świetnie rezonuje z wami, ponieważ dziewiątki uwielbiają przygody, uwielbiają podróżowanie, szczególnie to podróżowanie w dalekie rejony. I tak właśnie będzie, słuchajcie, podróż przed wami. Albo podróż daleka, albo jakiś wyjazd gdzieś bliżej, bo tutaj mamy piąteczki, albo chociażby zaplanujcie podróż, jeżeli nigdzie się nie wybieracie. Może to też
pokazywać podróż mentalną. Czy planujecie jakieś wycieczki w ogóle w tym miesiącu? Ja Was bardzo serdecznie do tego zachęcam, dlatego że te podróże mogą prowadzić do wewnętrznych, takich duchowych transformacji. Karta ta zachęca Was także do patrzenia na życie jak na przygodę. W listopadzie powinniście pozwolić sobie na większą spontaniczność, na wyjęcie przysłowiowego kija, na taką ciekawość świata, na odwagę, na zrobienie czegoś szalonego, czego jeszcze do tej pory nigdy nie doświadczyliście. Chodzi o to, żeby poczuć tą adrenalinę, poczuć tą radość każdą swoją komóreczką. Karta ta może też oznaczać takie nagłe, niespodziewane zmiany. I te zmiany nie muszą być na gorsze, ale mogą być po prostu niespodziewane, w związku z czym w jakiś sposób gdzieś tam burzą naszą harmonię. I im bardziej się tym zmianom poddamy z taką dziecięcą ciekawością na zasadzie, a co to dla mnie ciekawego przyniesie, tym mniej dotkliwie odczujemy te zmiany. Będziecie potrzebowali zmiany rutyny w tym miesiącu, jakiejś reorganizacji z jakiegoś względu. Nie wiem, czasami jest tak, że po prostu jeden małżonek wyjeżdża gdzieś za granicę na konferencję i po prostu musimy nagle dwójką dzieci się zająć, wozić je na zajęcia i tak dalej. Może być jakaś taka sytuacja, ale te poprawki, które wprowadzicie do swojej rutyny, okażą się potrzebne i pokażą Wam też jakąś nową perspektywę. Numerologiczna 11. Dla Was karta 13. Karta wysiłku. To jest karta dla mnie. Ta karta wskazuje czas, gdzie możemy napotkać jakieś przeszkody, jakieś wyzwania i one są do pokonania dla nas. I prawdopodobnie są to przeszkody lub wyzwania związane z naszą pracą lub z karierą. Mogą być jakieś powstrzymania, może być coś, co będziemy musieli od początku zaczynać. Można powiedzieć, że to jest taka pewna próba, a kluczem do pokonania tej próby jest nasze nastawienie. Nie poddajemy się absolutnie, nie użalamy się nad sobą, broń Boże, nie poddajemy się lenistwu, negatywizmowi, frustracji. To jest test naszej cierpliwości. Także spokojnie, kawka, herbatka, 5 oddechów, robimy plan i działamy według niego, bo ta wibracja może powodować, że my się tak będziemy zamartwiać niepotrzebnie i tracić po prostu przy tym takie poczucie balansu w życiu. A jeżeli mamy jakiś plan, działamy zgodnie z nim, to wtedy mamy takie czasami złudne, ale poczucie kontroli, jest nam po prostu łatwiej. Jesteśmy w stanie pokonać wszystkie trudności przy tej wibracji, natomiast tylko pod warunkiem, że się uczciwie w to zaangażujemy. Nic się samo bez nas nie rozwiąże. I w tym miesiącu powinniśmy się wykazać większą gospodarnością, jeśli chodzi o wydatki. To nie jest czas na zachcianki, to nie jest czas na rzeczy niepotrzebne, na 40 parę spodni, ale czas na przemyślane inwestycje. Zawsze takie dobre inwestycje przy tej wibracji to jest inwestycja w siebie i w swoją wiedzę. Jeżeli chodzi o numerologiczne 22 już, tak? Harmonia domowa. Czas uzdrowienia relacji. Zobaczcie, ten kryształ zielony tak naprawdę to jest czakra serca. Czas uzdrowienia relacji z najbliższymi, odzyskania harmonii. Być może jesteśmy z kimś zwaśnieni. Być może przeżywasz obecnie jakąś trudną relację z dzieckiem, masz jakiś taki gorszy moment lub z partnerem, albo nawet przeszkadza ci po prostu współlokator. Może jest jakiś problem w domu, jako schronieniu, takim fizycznym domu, przeciekający dach, konieczność remontu, wymiany rury, ale ta karta wskazuje na rozwiązanie problemu w tym miesiącu. Być może po prostu trzeba będzie przedłużyć jakąś umowę najmu albo będzie konieczność podjęcia decyzji, czy ja mam sprzedać, czy pozostawić jakąś nieruchomość. Albo na przykład będzie konieczność wykupienia ubezpieczenia domowego. Sprawdźcie, czy się nie kończy w tym miesiącu. Ten miesiąc może też zachęcać Ciebie droga 22, tak dobrze, już nie zgubiłam się, prawda? Do wprowadzenia pewnych zmian w przestrzeni. Pozbyciu się starego mebla, wprowadzeniu feng shui we wnętrzu albo zrobienia przemeblowania. Tak byśmy poczuli, że w domu jest nowa energia wspierająca chi. Będziesz też chciała, 22, by Twój dom był taki pełen ciepła i harmonii we wnętrzu. Ja już wiem, że ja bym się wzięła za sprzątanie zabawek dzieci. To jest jedyna rzecz, której potrzebuję, żeby mieć harmonię we wnętrzu. Może ta karta wskazywać, że Twój związek wejdzie na wyższy poziom. Być może przed Tobą jakieś deklaracje, zaręczyny, ślub, jakaś umowa dotycząca rodziny, związku z kimś bliskim lub oczekiwanie na dziecko. W każdym razie ta karta to dobry omen. Jeżeli chodzi o 33 numerologiczne,
Karta muzyki, jakkolwiek to nie zabrzmi, idź na koncert. Idź na koncert, idź się wyszalej, albo idź do teatru, do filharmonii, na spotkanie z wyższą sztuką. Jest Ci to teraz bardzo potrzebne, żeby przepracować emocje, przepracować stres i odzyskać swój wewnętrzny rytm. Może to być też jakiś koncert gongów na przykład. A jeśli nie masz okazji lub nie możesz skorzystać z muzyki na żywo, to słuchaj rano mantr, wysokowibracyjnej muzyki. Wibracja mantr oczyści Twoją aurę i jednocześnie ciało fizyczne i pomoże odzyskać wewnętrzny spokój. Jedną z mantr znajdziesz w ogóle na naszym kanale, też wrzucę linka, jeżeli chcecie z niej skorzystać. Jeżeli możesz pozwolić sobie na intuicyjny taniec, nie jest to w ogóle dla Ciebie coś takiego, czego się totalnie boisz albo nie potrafisz się puścić, że tak powiem, to zrób to. Tańcz, jakby nikt nie patrzył, uwalniaj tym napięcia z ciała. To jest taki bardzo pierwotny i skuteczny sposób na uwalnianie emocji. Możesz też zapisać się na masaż, dlatego że zwykle w tle leci jakaś taka relaksacyjna muzyka, a z Twojego ciała uwalniane są napięcia, więc to też jest dobry sposób na przepracowanie tej energii. Także w listopadzie Ty przede wszystkim powinnaś zadbać o przywrócenie wewnętrznego rytmu. Możesz potraktować to bardziej metaforycznie. Jeśli jest coś takiego, co przywraca harmonię wewnętrzną, to zrób to, jeżeli znasz coś takiego, jeżeli już to odkryłaś. Zrób na to przestrzeń w tym miesiącu. Być może Ty potrzebujesz być w harmonii z naturą, bo żadna muzyka lepiej nie współgra z swoją duszą, nie rezonuje z nią, niż naturalna muzyka szumu drzew, odgłosu ptaków, także może fal morza, może pora właśnie na taki kontakt z naturą. Karta dla 44. Zmiany w relacji u Was widać, moi drodzy. Zmiany w relacji to mogą być relacje związkowe z partnerem, relacje rodzinne, relacje z przyjaciółmi, ze znajomymi lub relacje biznesowe. Mogą być to wymagające zmiany, ale są nieuniknione, są konieczne i przynoszą korzyści wszystkim zaangażowanym, tak w dłuższej perspektywie, zupełnie patrząc out of the box. Może w tym miesiącu Twoje dziecko opuści gniazdo rodzinne, może zakończy się jakaś przyjaźń, może się zakończy współpraca, może po prostu zmieni się nasz sąsiad. Z pozytywnych aspektów tej karty możliwy jest ślub lub zaręczyny, albo koniec sporu lub problemu w relacji. Może być to ugoda w sądzie, może być to rozejm z teściową, może być to sprawa o alimenty, która będzie wygrana. W listopadzie pamiętajcie, drogie 44, że wraz z naszym rozwojem ewoluują także relacje. Niczego nie żałujmy, dlatego że odchodzą osoby, z którymi już przerobiliśmy lekcje i przychodzą na to miejsce nowe osoby, które bardziej odpowiadają wibracji naszej duszy na dany moment. To tyle, moi drodzy. Bardzo Wam dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że nagranie się spodobało. Jeżeli tak, to przypominam, żeby dać kciuk w górę. Wtedy milej się siada do kolejnych materiałów i do zobaczenia następnym razem. By obliczyć, jaką jesteś odpuszczania jeszcze raz. Jest ogromnie bogaty w tym, co ma nam do zaoferowania. Takie ta karta, przepraszam, z 11, to także naprawdę wszyscy jesteśmy połączeni i